Państwo byli na Long Island cały czas, czy Byliśmy. jakie były Państwa kontakty z Nowym Jorkiem? No, więc Long Island jest mniej więcej 70 mil od Nowego Jorku, nie muszę Pani mówić. W Nowym Jorku mieliśmy znajomych, mieliśmy przyjaciół, tam między innymi taki architekt, pan Główczeski, jego żona, która jest historykiem sztuki. Także mili bardzo, którzy nas zapraszali. No, chodziliśmy tam do kina, mimo że kino było także koło nas, ale zawsze były ciekawsze rzeczy. Chodziliśmy także na koncerty, także jeździliśmy tam stosunkowo często, ale nie aż tak często, ponieważ jednak pochłaniały nas zajęcia domowe, znaczy zajęcia także uniwersyteckie. Ja wtedy chodziłam na taki wykład o malarstwie amerykańskim. Od tego czasu właściwie jestem osobą, która się trochę zna na malarstwie amerykańskim, głównie na ekspresjonizmie amerykańskim. I wchodzę na tę salę bez żadnych uprzedzeń, już wiem mniej więcej, czego się mogę spodziewać i co tam będzie wystawione. Tymczasem no, Daniela skończyła na Midwestie, skończyła gimnazjum i tutaj zapisała się na uniwersytet i po prostu to tak ją kompletnie odmieniło jej stosunek do Ameryki, że po prostu byłam szczęśliwa, że jednak jej nie odesłałam do Warszawy. Po prostu poziom tych studentów był taki, że miała z kim porozmawiać, że były tam środowiska takie, gdzie się oczywiście dużo bawiono także, to naturalne, ale gdzie właściwie pracowano dosyć pilnie. Ona wszystkie egzaminy świetnie zdawała. Zajmowała się także, bo jest taka moda w Ameryce, żeby mieć absolutnie swoje hobby. No, ona nie tyle uległa temu, co się dzieje, tylko po prostu sama miała skłonności plastyczne, brała udział zresztą w takiej wystawie malarek, 7 malarek, ale jej to nie był obraz, tylko to była taka konstrukcja, w której można było wejść sznurowa. Wtedy było to też dosyć modne, pamiętam, była taka specjalistka od takiej sztuki sznurowej właśnie. No więc no, pewne sukcesy tam jednak, można powiedzieć. I bardzo dobre samopoczucie ze względu na brak jakichkolwiek interwencji w nasze życie osobiste. Tam odwiedził nas i zamieszkał u nas 3 osoby z naszych bliskich. Bardzo się ładnie złożyło, no, bo jednak byliśmy 4 lata. Przyjechał tam Turowicz, który przyjechał do Nowego Jorku z jakąś sprawą i przywiózł go profesor Streicher, który bardzo się zabawnie zachował, mianowicie od razu ich poprosiliśmy do domu naturalnie, żeby im coś dać jeść, żeby odpoczęli, ale on wcale nie chciał usiąść, tylko powiedział chwileczkę i przebiegł przez całe nasze mieszkanie razem z pięterkiem, żeby się zorientować, jak mieszkamy. To mi troszkę przypomina, że chomiki tak robią. Chomiki obchodzą bokiem koło ścian, żeby się zapoznać. I on za chwilę wrócił i mówi, no w porządku. Tak jak gdyby chciał sprawdzić, czy jesteśmy jakoś dobrze mniej więcej urządzeni. To było skromne mieszkanie, ale jednak z kominkiem, o którym zawsze marzyłam i którego już nie będę miała. No i co było najważniejsze, to był pobyt dla mnie osobiście nad oceanem. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać nad morzem i mam bardzo dużo wierszy, które o tym świadczą. Staram się wyjeżdżać nad morze, gdzie mogę. Jak byłam w Bostonie, to poprosiłam, żeby mnie zawieziono od razu nad ocean i pani Irena Gross to ułatwiła, pojechała razem ze mną. Także mam bardzo dobre wspomnienia z tego okresu.